Własny reproduktor, a może krycie poza hodowlą? Wbrew pozorom to nie jest łatwy wybór. Wracając z Dori, z krycia w Niemczech, pomyśleliśmy, że nagramy dla Was krótki filmik, gdzie opiszemy zarówno jedną, jak i drugą opcję. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od własnego reproduktora. Zalety. Pierwszą jest brak stresu, jeśli chodzi o termin krycia. Chodzi o to, że każda z suczek ma różny termin dopuszczania swoich adoratorów. Nasza Sayuri dopuszcza przez około tydzień, natomiast u Dori to okienko wynosi około 2 dni. Pragnę dodać, że to, iż suczka dopuszcza psa, wcale nie musi oznaczać, że jest to jej optymalny dzień do zapłodnienia. Ten dzień badamy za pomocą progesteronu. To badanie wykonujemy 3 razy, by określić właśnie ten najlepszy dzień do zapłodnienia. W zależności od stężenia progesteronu we krwi określamy razem z weterynarzem optymalny dzień krycia. Kolejna z zalet to pełna kontrola. Mając swojego reproduktora, znamy doskonale jego rodowód, badania zdrowotne i to, jaki ma charakter i temperament. Oczywiście szukając na zewnątrz krycia, tak samo robimy research i sprawdzamy jego rodowód czy badania, natomiast nigdy do końca nie znamy charakteru tego psa, nie znamy samego psa, a co najważniejsze, nasza suczka też go w ogóle nie zna. Przejdźmy teraz do wad, a taką dla niektórych może okazać się, że wszystkie mioty mają te same skojarzenia. Natomiast warto też tutaj dodać, że jeżeli szczeniaki z takiego miotu cechują się bardzo dobrym zdrowiem oraz zrównoważonym charakterem, nie ma potrzeby na siłę szukania innego reproduktora. Warto zaznaczyć, że jeśli mieszkacie w blokach, posiadanie psa może być bardzo uciążliwe ze względu na choćby fakt, że pies ma większe rozmiary, jest często bardziej hałaśliwy, znaczy teren. Kolejną z wad jest okres cieczki, kiedy nie planujecie miotu. Wtedy pies jest nieszczęśliwy, wyje, znaczy teren, a Wy jesteście w stresie, żeby oddzielić je od siebie. Często właściciele decydują się zawieźć reproduktora, na przykład do rodziny na ten okres. Trzeba pamiętać również o tym, że wiąże się to z posiadaniem dodatkowego psa, co jest równoznaczne z kosztami, takimi jak zakup, wyżywienie, wizyty u weterynarza czy wystawy. Choć najważniejszym jest czas, który musimy poświęcić naszemu pieskowi na wychowanie i wspólne aktywności. Teraz omówmy sobie krycie poza hodowlą, a zaczniemy od zalet. Dostęp do najlepszej, zróżnicowanej genetyki w Polsce i za granicą, różnorodność w kolejnych miotach, nie ponosić też kosztów reproduktora na co dzień. Kolejną z zalet jest wprowadzenie świeżej krwi i urozmaicenie genetyki miotu w naszej hodowli. Możesz dobrać reproduktora do konkretnej suki, aby utrwalić lub uwypuklić pożądane cechy. Dobór właściwego reproduktora pozwala na skorygowanie wad suki oraz poprawę jakości przyszłego miotu. Pora na wady oraz ważne informacje odnośnie krycia na zewnątrz. Krycie na zewnątrz hodowli wymaga od nas dużej elastyczności, żeby zjawić się na miejscu w odpowiednim dniu, optymalnym dniu do zapłodnienia suczki. Co jest szczególnie istotne i wymaga od nas elastyczności, kiedy mamy do pokonania np. 1000 km, tak jak my ostatnio z Dori. Warto też dodać, że nie wszyscy hodowcy zgadzają się na krycie poza hodowlą. Niektórzy z nich natomiast warunkują to ilością badań, jakie robimy naszej suczce oraz renomą hodowcy. Niektórzy z hodowców zgadzają się jedynie na zapłodnienie poprzez inseminację, co oznacza pobranie materiału od psa i wstrzyknięcie go strzykawką suce, co oznacza, że nie dochodzi między nimi do zbliżenia. Więcej o inseminacji opowie Wam już Kari w osobnym odcinku, a ja chciałbym Wam zwrócić uwagę, że mając te wszystkie aspekty na celu, warto jest znacznie wcześniej porozumieć się z hodowcą, którego sobie wybraliście, żeby uniknąć
później stresu, jeśli okaże się, że nie jest on zainteresowany użyczeniem swojego psa i żebyście na prędce nie musieli szukać opcji awaryjnej. Jeszcze jeden ważny aspekt. My jesteśmy zwolennikami dwukrotnego krycia, co oznacza, że dla przykładu przyjeżdżamy na krycie w poniedziałek, we wtorek odpoczywa nasza suczka i w środę ponawiamy krycie. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko, że nie dojdzie do zapłodnienia, dając jednocześnie naszej suczce komfort i odpoczynek. Pora na omówienie kosztów. I tu mamy dwa główne modele. Model pierwszy, w którym opłata w całości jest przekazywana właścicielowi psa w dniu krycia. W przypadku, gdy nie dojdzie do zapłodnienia, część z hodowców pozwala w ramach tej zapłaconej kwoty po pół roku przyjechać na ponowne krycie. Niektórzy jednak z hodowców wychodzą z założenia, że opłata ta jest za użyczenie psa oraz za ich czas jako hodowców. Jeśli nie doszło do zapłodnienia, jest to z winy suczki i te pieniążki przepadają. Druga opcja to podział tej całkowitej kwoty na dwie części. Ustalenie kwoty bazowej, płatnej w dniu krycia, a drugiej od każdego szczeniaka, który przekroczy miesiąc życia. Będąc w temacie kosztów, należy oczywiście pamiętać o noclegu i o dojeździe. I oczywiście w zależności od tego, czy jedziemy kilkadziesiąt kilometrów do innej hodowli w Polsce, czy jedziemy do innego kraju, te koszty będą bardzo zróżnicowane. Ostatnim z kosztów, stosunkowo niewielkim, ale wartym wspomnienia, jest koszt progesteronu, który wykonywaliśmy 3 razy przed przyjechaniem na miejsce krycia. I jest to koszt za każdym razem kilkadziesiąt złotych, też może się różnić w zależności od weterynarza. Jak widzicie, zarówno własny reproduktor, jak i krycie na zewnątrz hodowli mają swoje wady i zalety, a zrozumienie ich jest kluczem do podjęcia prawidłowej i świadomej decyzji dla Was. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę i napiszcie koniecznie w komentarzu, o jakiej tematyce filmik chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Dzięki, pozdrawiamy.